Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. Ostatnio kupiłem sobie Microfightera LEGO Star Wars 75160, nówka sztuka nieśmigany. Jak widzicie, nawet nie muszę iść po mój legendarny nóż, bo pudełko jest już otwarte. Zaczniemy od przodu pudełka, bo to w sumie jedyna rzecz, którą mogę wam tu pokazać. Jest oczywiście logo LEGO Star Wars, numer katalogowy oraz nazwa. Poza tym mamy zaprezentowanego naszego U-Winga oraz informację, że 104. seria Microfightersów. Jak widzicie, poprzedni właściciel kupił ten zestaw w promocji w Empiku, minus 20%. Z racji, że nie mogę pokazać wam tylnej strony pudełka, to wyjątkowo zobaczycie bok, zaprezentowaną minifigurką. Dobra, co jakby to pudełko otworzyć? Chyba pójdę po nóż. Chociaż... może to nie będzie potrzebne. Pewnie się tego nie spodziewaliście, ja też nie, ale w środku znalazłem fragment pudełka, więc... możemy już sobie tutaj je uzupełnić. A zawartość to 2 woreczki z klockami oraz instrukcja. Jak zwykle w Microfightersach instrukcja była zgięta na pół, w przeciwieństwie do pudełka jest ona w bardzo dobrym stanie. Na okładce klasyczne informacje oraz zaprezentowany model. Z tyłu mamy zaprezentowane inne Microfightersy z serii 4. Jak widzicie, wszystkie dotyczą Łotra 1. Mamy też zaprezentowane inne bardzo fajne zestawy, w tym Phantom 2 z minifigurką Trauna, Statek Jody, którego recenzja nowej wersji jest na kanale, oraz Bitwa o Skari, w której recenzja również jest na kanale. Z tyłu mamy robocika Robercika. Minifigurka przedstawia rebelianckiego pilota, transportowca U-Wing. Pilot ten należał, co możemy wywnioskować po jego kombinezonie, do eskadry niebieskich. Eskadra ta była głównie znana z filmu Łotr 1. Niestety podczas bitwy o Scarif zginęła większość jej członków. Jako broń minifigurka dostaje klasyczny pistolet blasterowy. Torc oraz nóżki to taki troszeczkę inny niż zwykle kombinezon rebeliancki, no i wiadomo, jest w Dark Blue. Mam tutaj wiele fajnych szczegółów, na przykład pasy, ich tutaj jest akurat bardzo dużo, tak jak to często na kombinezonach pilotów rebelii, no ale największą uwagę na siebie zwraca oczywiście aparat tlenowy. Najważniejszym elementem jest oczywiście hełm. Po pierwsze jest to specjalny mold z szybką i uważam, że jest on bardzo dobrze zrobiony. Może jest troszeczkę za duży, patrząc na ciało minifigurki, ale i tak bardzo fajnie się prezentuje ten element. Tak jak mówię, mam tutaj transparentną żółtą szybkę, no i bardzo wiele fajnych nadruków, bardzo wiele szczegółów, co naprawdę nie zdarza się często na hełmach LEGO Star Wars. Jeśli chodzi o główkę, to ona też się pojawiła u innego rebelianta z Łotra 1, tylko tam to był zwykły żołnierz, no a tutaj mamy pilota. Tak czy siak jest ona całkiem spoko, minifigurka dostaje 2 twarze, jedna uśmiechnięta, a druga jakby po prostu była w trakcie jakiejś bitwy. A tak się prezentuje pilot transportowca ze eskadry niebieskich obok zwykłego pilota ze eskadry niebieskich. Akurat tutaj macie przykład Antoka Merricka, on akurat ma customową główkę z Firestar Toys, ale nie chodzi o to, po prostu chodzi mi, żeby pokazać wam, czym różniły się ich kombinezony oraz hełmy. Tak oto prezentuje się złożony zestaw. O statku nie ma co za dużo gadać, jest to Microfighter jak Microfighter. Przedstawia on rebeliancki transportowiec U-Wing, myślę, że jest całkiem dobrze dozorowany jak na tą skalę. Z rzeczy godnych uwagi mam tutaj całkiem fajnie zrobione 4 silniki. Mam tutaj nawet wykorzystany element główki minifigurki. Jeszcze jedna rzecz, którą mogę wam pokazać, a właściwie 2, to funkcje bawialne. Po pierwsze, tak jak w prawdziwym U-Wingu, możemy rozłożyć skrzydła. No i wtedy tak statek się prezentuje, akurat jak ustawimy go na półce, to trochę gorzej, ale fajnie, że jest tu taka funkcja. Poza tym mamy też 2 shootery, więc możemy klasycznie wystrzelić. Szkoda, że na naszym statku nie ma żadnych fajnych nadrukowanych elementów, żadnych naklejek, żadnych szczegółów. Tak naprawdę najciekawszymi tutaj elementami są te białe główki. Przy miejscu na minifigurkę mamy jeszcze taką imitację szybki.
Co ciekawe, dostaliśmy też od LEGO U-Winga w skali bardziej minifigurkowej. No, może nie minifigurkowej 1:1, no ale tak czy siak o wiele większego. I co ciekawe, nie dostaliśmy tam tego pilota transportowca, tylko dostaliśmy zwykłego pilota X-Winga z eskadry niebieskich. Trafili nas! Podsumowując, no to ja siadam do sklejania pudełka z tych różnych urywków. Nie no, oczywiście żartuję, tego już się nie da uratować, ale cieszę się, że udało mi się po taniości zdobyć ten zestaw praktycznie nówkę. Konstrukcja, wiadomo, jak na Microfightera nie jest zła, całkiem dobrze odwzorowana, ale szkoda, że nie mamy tutaj żadnych nadrukowanych elementów. No i nie jest to raczej zestaw, który postawiłbym na swoją półkę. Jeśli chodzi o figurkę, to wiadomo, można zachwycać się moldem oraz nadrukami na hełmie, no i tak naprawdę większość fanów LEGO Star Wars chciałoby, żeby LEGO robiło tyle szczegółów na innych minifigurkach, na innych nakryciach głowy. No ale niestety jest jak jest, tak czy siak tutaj wyszło to bardzo fajnie. Poza tym wiadomo, całkiem dobrze zrobiony kombinezon pilota. Napiszcie, co wy uważacie o tym malutkim zestawie, czy może posiadacie go w kolekcji albo chcielibyście go zakupić, a ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.